ile podczas takiego warsztatu, spotkania z ludźmi, ile improwizujesz, a ile według konspektu? Właściwie te założenia, które jakby przyjąłem, realizuję w oparciu nie o nagrany uprzednio materiał do lustra, czy jakieś takie utarte schematy, czy też przygotowane żarty i anegdoty, tylko po prostu reaguję na to, co się dzieje. Ja nie chcę powiedzieć, za duże słowo mam korzenie, ale mam jakieś tam doświadczenie jako młody człowiek z radia i audycje na żywo to było zawsze coś, co mnie kręciło. Tego nie jesteś w stanie przygotować. Konspekt się kończy po kwadransie. Potem już jest wolna amerykanka i albo masz coś do powiedzenia w danym temacie, albo nie. Bądźmy ze sobą szczerzy. W pewnym momencie zaczyna być już to wolna amerykanka, dlatego że te sytuacje skręcają. Oczywiście, tak jak powiedziałem, przyjąłem założenie, że muszę zagrać kilka kompozycji, żeby zilustrować to, o czym chcę mówić. I tak też się stało. I to były te takie osie obrotu dla zmiany jakby kierunku rozmowy. Natomiast nie przygotowuję tych wypowiedzi. Ja, wiesz co, nie przygotowuję ich dlatego, że właściwie 24 na dobę o tym myślę. Myślę, że to jest bardzo poważna choroba i kiedyś spotkamy się, będziemy obaj ubrani na biało. Mówisz. Kto wie. To powiedz jeszcze taką rzecz. I będzie nam ciężko podać sobie rękę. Powiedz jeszcze taką rzecz. Czy uważasz, myśląc w kontekście tych warsztatów i spotkań, że są jakieś rzeczy takie najważniejsze, najistotniejsze do przekazania? Czy po prostu zależnie od pytań faktycznie? Wiesz co? Myślę, że parę rzeczy zawsze trzeba powiedzieć. Ja bardzo namawiam do tego, żeby trochę wyjść z własnego cienia. Bo mamy dwa rodzaje podejścia do instrumentu. Ura bura i nie, sorry, nie umiem, przepraszam, że żyję. Ani jedno, ani drugie donikąd nie prowadzi. Znaczy jedno natychmiast powoduje, że dostajesz etykietę, a drugie natychmiast powoduje, że nikt cię nie szanuje. Właściwie to w obu przypadkach to się kończy tym, że człowiek się frustruje bez sensu. Trzeba znać swoją wartość, ale też trzeba mieć pokorę względem tego instrumentu, bo on nie wybacza żadnego błędu. A jeszcze jak sobie kupisz taki, który dodatkowo nie wybacza tych jeszcze, które poprzednie wybaczały, to już w ogóle jesteś kompletnie pozamiatany. A już zupełnie poważnie, jeśli to jest droga przez życie, tak jak dla mnie czy dla Ciebie, gdzie po prostu nawet jeśli przez moment w życiu robisz coś innego, bo takie są koleje losu, ale budzisz się z myślą o bębnach, ogólnie, to musisz zaplanować przebieg tego, jak chcesz się rozwijać i musisz to realizować konsekwentnie, po to, żebyś mając lat 40 nie żałował rzeczy, których nie zrobiłeś. Jeśli można się uczyć, trzeba się uczyć. Jeśli można studiować, trzeba studiować. Na tych wymienionych przeze mnie warsztatach przy Warsaw Jam Festival, zresztą znakomite to było zjawisko. Wiesz, pierwszy raz od dawna miałem tak, że przychodziłem na festiwal o 9 rano i o 21 przypominało mi się, że nie zjadłem śniadania. I to nie dlatego, że byłem głodny, tylko dlatego, że po prostu organizm nie dawał rady. Czyli jednak jest klepa. I ja myślę, że takich jak Ty, czy ja, czy jeszcze paru innych kolegów jest naprawdę całe mnóstwo. Zresztą dla mnie w ogóle przyjście na te warsztaty jest objawem klepy. I super, to jest najpiękniejsza klepa świata. Cokolwiek nie robisz, rób to po prostu na full. Natomiast wydaje mi się, że trzeba bardzo, bardzo świadomie planować swoje działania. Moment, w którym ja usiadłem na tyłku i zacząłem myśleć, okej, fajnie, gram i co dalej? I zacząłem myśleć o tym, co z tym zrobić, był dla mnie momentem, w którym jakbyś po prostu wyjął gwizdek z czajnika. Już nic Ci nie telepie w głowie, tam się dalej gotuje, ale już masz taki większy spokój trochę. Możesz się zastanowić, co masz, herbatkę albo kawę, masz to samo tutaj. Może warsztaty, może koncerty, może to, może tamto. To wszystko trzeba przemyśleć. Owszem, puszczenie kierownicy w życiu jest ważne, ale też jest moment, w którym zbliżają się zakręty i dobrze jest lekko skontrować. Więc ja miałem wrażenie jakiś czas temu, że jestem w takim momencie i że trzeba tę kierownicę znowu przejąć. Nie o warsztaty mi tu chodzi. Chodzi mi raczej o zmianę świadomości i podejścia do własnego brzmienia, do własnego grania, do tego, żeby zacząć się znowu umawiać na lekcje z kimś, kto wie więcej od Ciebie w innej materii. Nie wstydzę się tego zupełnie, z przyjemnością takie lekcje odbiorę. I jakby nic więcej. Myślę o bardzo świadomym planowaniu, nie opuszczeniu własnej kariery, jakkolwiek byłoby to głupie i duże słowo dla wielu. Wolno, bo kiedyś będziesz tego żałował.
mam mnóstwo kolegów, którzy mówią, stary, kurczę, fajnie, że pocisnąłeś. I masz ochotę wtedy powiedzieć, a kto tobie bronił pocisnąć? Poza tym ja nie mam poczucia, byłeś wczoraj na warsztatach, mam z tym ogromny problem, to jest rzecz dla mnie do przepracowania. Ja nie mam poczucia, żebym zrobił jakąkolwiek karierę. Dla mnie są to rzeczy, które stały się jako naturalna konsekwencja pracy. Tak samo jak zawsze, znasz moje podejście do tego tematu, uważałem, że pieniądze są naturalną konsekwencją robienia czegoś dobrze. I jeżeli są celem samym w sobie, to w ogóle zostań prawnikiem. Nie chciałem nikogo urazić oczywiście. Wiesz, bo to nie o to chodzi. I mam wrażenie, że patrząc też na skalę pytań, na skalę zjawiska, że mamy coraz więcej młodych, świadomych, naprawdę świetnie grających ludzi, którzy zaczynają myśleć w ten sposób. Muszę zaplanować swoje działania. I to jest bombowe. Jeżeli mogę być częścią tego i pomóc w tym, pomóc może za duże słowo, wesprzeć kogoś w jego myśleniu. Wczoraj wiele osób podchodziło do mnie i mówiło, stary, świetne jest to, wiesz co, mówisz głośno o rzeczach, o których ja myślę, ale myślałem, że jestem jakimś idiotą, że mi takie rzeczy do głowy przychodzą. A tu się okazuje, że koleś, który w ogóle gra, nagrywa i robi, jeździ, mówi to samo i jeszcze na dodatek z dużych liter. Bo tak jest. Ja po prostu uważam, że jesteśmy sobie nawzajem, koledze, winni wspieranie w takiej materii. Czyli wychodzi na to nawet, że bardziej, nazwę to ze staropiastowska, coaching tam się odbywa. Ostatnio to jest dyskusyjna. Rozmowa o faktycznie o technice gry na bębnach. Wiesz co, liznęliśmy tego tematu, ale kim ja jestem, żeby takie rzeczy pokazywać? Obaj znamy mnóstwo chłopaków, nawet nie chłopaków, mężczyzn już, którzy po prostu robią, wiesz, Kobiet coraz więcej. tak, robią rzeczy, o których się fizjologom nie śniło. W związku z czym, wiesz, jakby no, jeżeli pada pytanie, ja na nie mogę odpowiedzieć, to robię. Sam wczoraj widziałeś, padło pytanie o jakiś uchwyt i wiesz, ja kompletnie nie mam tej terminologii, bo to jest terminologia, którą się wynosi z klasycznych studiów. Ja ich nie mam, więc nie mam i terminologii. Znam każdy z uchwytów i nie wiem, który jak się nazywa. I tak gram wypadkową ich wszystkich. I tak na koniec cię pytają, kurde stary, jak to robisz, że właściwie w ogóle nie trzymasz pałki. A ty właściwie zgodnie z prawdą powinieneś odpowiedzieć, nie wiem. No ale odpowiadasz, no pracowałem nad tym, bo mi tak lepiej brzmią instrumenty, więc jakby, wiesz, no padają pytania o technikę, ale nie wiem, czy padają odpowiedzi, które satysfakcjonują pytających. No. Tak. Być może zresztą to nie jest aż tak istotne. Technika to jest narzędzie, wiesz? To nie jest istota rzeczy. Myślę, że oni i tak przychodzą po co innego na twoje A jak myślisz, po co? spotkania z tobą.